No cholera jasna, kto mi tu dzwoni? Cześć wszystkim, z tej strony Ola. Dziś na kanale chciałabym poruszyć temat dynamiki oraz emocji w rysunku. Jest to temat bardzo trudny, jest to temat dla bardziej zaawansowanych osób, jednak stwierdziłam, że warto o czymś takim powiedzieć, ponieważ mało jest materiałów na ten temat w internecie. Jest to temat niezwykle ważny, ponieważ bardzo trudno uchwycić coś takiego w rysunku, bardzo trudno uchwycić emocje tak, żeby nie wyglądało to po prostu dziwnie. Bardzo trudno też uchwycić ekspresję na twarzy, szczególnie jeżeli chcemy zrobić to z wyobraźni. A dlaczego mielibyśmy uchwycać takie rzeczy w naszych rysunkach? Ponieważ najzwyczajniej w świecie rysunek wtedy wygląda dużo ciekawiej, dużo lepiej się prezentuje i jeżeli nie ma dynamiki w obrazie, tym bardziej staje się on nudny i mniej zachęca do patrzenia na niego. Temat chciałabym omówić na serii moich ilustracji, właściwie to na pierwszym z rysunków. A skąd się wziął pomysł na serię? Cóż, wziął się z przymusu zaliczenia studiów. A tak naprawdę chodzi o to, że jakiś czas temu skończyłam podyplomową grafikę komputerową. Jako temat pracy końcowej wybrałam sobie serię 3 plakatów, gdzie wykonałam ilustracje w technice bitmapowej. Oczywiście wchodziła tam jeszcze kwestia tuszu, gdzie wykonywałam pracę na kartce, jednak później kolor oraz obróbkę cyfrową wykonywałam w Photoshopie. Wybierając temat mojej pracy, chciałam uchwycić coś bardzo efektownego, coś bardzo spektakularnego, ponieważ jest to praca końcowa, no i jednak musiała zrobić wrażenie i na promotorze, i na recenzencie, a poza tym chciałam po prostu stworzyć dobre ilustracje. Za tematykę obrałam sobie ukazanie emocji, dynamiki w rysunku oraz nawiązywanie relacji między postaciami, które są razem uchwycone na jednej pracy. W tym celu wybrałam jako tematykę ukazanie człowieka oraz zwierzęcia. Jest to temat, który dosyć często przewija się w rysunkach ludzi, którzy publikują swoje prace w mediach społecznościowych, ale nie jest powiedziane, że i ja nie mogłam tego zrobić w trochę innej formie. Ponieważ, tak jak już nieraz wspominałam, uwielbiam rysować w stylu komiksowym, dlatego też te prace zostały narysowane w tym właśnie stylu. Do wykonania tej pracy, tak jak i zresztą każdej innej, potrzebne było ustalenie najpierw kompozycji oraz wykonanie paru szkiców tego, jak powinna ta praca wyglądać, ponieważ nie da się od razu na czysto wymyślić czegoś, co będzie wyglądało dobrze. Warto sobie na początku naszkicować, bo zawsze może być jakiś lepszy wariant, jakaś lepsza wersja tego, co chcemy ukazać. Na początku, tak jak przy każdej pracy, zaczęłam od rozrysu ołówkiem. Tutaj niestety nie pokażę Wam zbyt wiele, ponieważ jest to etap, gdzie wszystko jest bardzo mało widoczne. Starałam się troszeczkę tego pokazać, troszeczkę tego nagrać, jednak było mi bardzo trudno ze względu na to, że wciąż nagrywałam tripodem, ponieważ nie miałam jeszcze odpowiedniego do tego statywu. Wyszło jak wyszło, no niestety cały czas prace są pokazywane w perspektywie, ale to nie znaczy, że nie uda mi się pokazać i opowiedzieć tego, co bym chciała. Ja w takich ilustracjach, kiedy muszę później nałożyć tusz, lubię sobie ołówkiem dokładnie rozrysować każdą kreseczkę. Najbardziej lubię, kiedy mam zaznaczony każdy cień oraz każde cieniowanie, każdy szraf, ponieważ wtedy wiem dokładnie, gdzie mogę położyć tusz. I jest to bardzo pomocne w późniejszym etapie, ponieważ nie muszę eksperymentować, a tuszu już niestety nie da się wymazać. Mając już rozrys ołówkiem, biorę gumkę chlebową, delikatnie wałkuję ją po całej pracy. Dzięki temu cały line art zostaje rozjaśniony i mogę zacząć poprawiać pracę tuszem. Narzędzi, jakich używam do tego celu, to rapidografy z firmy Rotring i ich specjalistyczna nazwa to isografy. Są one zasilane tuszem i używam 3 końcówek 0,8, 0,4 oraz 0,2. Są to końcówki, które są dla mnie najbardziej uniwersalne, uwielbiam z nich korzystać. No i tak jak powiedziałam w poprzednim filmiku, świetnie się prowadzą, świetnie się nimi rysuje oraz nie przerywają. Można bez problemu wykonywać nimi pracę, bez zamartwiania się tym, czy linia będzie wystarczająco gładka. Warto tutaj nadmienić, że oczywiście korzystałam ze zdjęć referencyjnych. Oczywiście fotografowałam siebie. Tak, zdjęcia referencyjne jest to bardzo ważny element w pracy. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby wykorzystać zdjęcie w ten sposób, żeby przerysować go 1 do 1. Potrzebne jest po to, żeby uchwycić charakterystyczne cechy, żeby uchwycić światłocień i żeby uchwycić anatomię. Jest to bardzo ważne, szczególnie kiedy chcemy oddać ekspresję na twarzy. Niestety, ludzki umysł nie jest na tyle sprytny oraz nie jest na tyle pamiętliwy, żeby zapamiętać takie detale i takie szczegóły, żeby później z pamięci oddać wszystko na
na rysunku. Dlatego warto właśnie korzystać ze zdjęć referencyjnych, posiłkować się nimi po to, aby praca wyglądała bardziej szczegółowo, bardziej detalicznie i bardziej realistycznie, nawet jeżeli ta praca będzie później stylizowana. Tak jak już mówiłam, warto robić sobie po prostu zdjęcia, ponieważ wtedy możemy ustawić siebie tak, jak nam zależy. Chodzi o to, że w internecie nie zawsze znajdziemy takie zdjęcie, jakie nam odpowiada. Oczywiście można znaleźć takie, którymi można się posiłkować, jednak też trzeba uważać, żeby nie oddawać ich naprawdę w 1:1, bo później może być problem z prawami autorskimi, a to już niestety nie są przelewki. Przejdźmy teraz do naszego tematu przewodniego, a tematem przewodnim, tak jak mówiłam na początku, jest dynamika w rysunku oraz uchwycenie ekspresji. W tym przypadku najpierw porozmawiamy sobie o dynamice. W dynamice chodzi o to, żeby uchwycić wrażenie ruchu. Może to być również praca, w której nie ma ukazanego ruchu, jednak kompozycja ukazana jest w taki sposób, gdzie jest ona dynamiczna, gdzie nie wydaje się ona być aż tak statyczna. Przykładem może być sytuacja, kiedy na przykład rysujemy coś statycznego, co nie da się ukazać w ruchu, na przykład architekturę, jednak uchwycamy linie diagonalne, czyli skośne, które od razu nadają dynamizmu pracy. W tym przypadku akurat mamy ukazaną kobietę oraz papugę. Papuga jest w ruchu. Wydaje się tak, jakby miała zaraz wylądować, natomiast kobieta znajduje się przed nią. Co zrobić, żeby nadać dynamizmu takiej pracy? Po pierwsze, trzeba odpowiednio uchwycić ruch. Ruch musi być zasygnalizowany w taki sposób, że albo pokazujemy jego początek, albo koniec. Raczej nie pokazujemy środka, chyba że jest on efektowny. Chodzi o to, że jeżeli na przykład będziemy ukazywać człowieka, który robi zamach kijem, baseballowym załóżmy. Kiedy pokażemy go na początku, kiedy przygotowuje się do tego ruchu, mamy zasygnalizowane, że zaraz będzie uderzał w piłkę. Jeżeli pokażemy go na końcu ruchu, kiedy już odbił tą piłkę i kij znajduje się za nim, jest to bardzo dynamiczna poza i od razu wiemy, że on już odbił tą piłkę. Natomiast jeżeli byśmy pokazali go, kiedy on jest w trakcie tego zamachu, no to niestety nie będzie to już aż tak dynamicznie. Właśnie fajnie pokazywać pozy w jakichś skrętach, w jakimś ruchu, który sygnalizuje nam, że ten ruch już się skończył, że ten ruch już się odbył, albo pokazywać postacie w takiej pozie, żeby nam się wydawało, że ten ruch zaraz się skończy. Tutaj mamy podobną sytuację. Pokazałam papugę, która miałaby jakby za chwilę wylądować, a więc wiemy, że ona lecąc schodzi w dół i powoli wyciąga swoje łapki. Dzięki temu mamy tą dynamiczną pozę, gdzie ma wciąż rozłożone skrzydła. I przy okazji tworzy wiatr. Właśnie tutaj jest relacja między postacią a zwierzęciem. Zwierzę nadaje wiatr, który widać na postaci. Na postaci jest on widoczny dzięki temu, że włosy są rozwiane. Włosy są rozwiane we wszystkich kierunkach i dzięki temu wygląda to bardzo dynamicznie. Też chodzi o to, żeby nie rysować włosów w taki bardzo zbity sposób, ponieważ wtedy będą wyglądały jak blok. Mimo że to jest rysunek komiksowy, warto pamiętać o takich rzeczach. Oprócz tego, że mamy ukazany ruch i to nadaje bardzo dużego dynamizmu, mamy również tutaj inne techniczne cechy, które nadają dynamizmu całej pracy. Po pierwsze, mamy tu bardzo dużo linii diagonalnych. Pierwsza z nich i najważniejsza jest to linia głowa-głowa, czyli linia poprowadzona od głowy papugi do głowy człowieka. Dzięki temu mamy tą relację, mamy ten skos, który nadaje dynamizmu. Drugim skosem są ramiona oraz obojczyki modelki, czyli mnie. Mamy obojczyki i ramiona oraz skrzydła papugi, które idą w zupełnie inną stronę, w zupełnie innym kierunku niż linia głowa-głowa. Dzięki temu mamy różne skosy, które nadają bardzo dużej dynamiki. A oprócz tego, tak jak już mówiłam, mamy włosy, które są rozwijane w wielu kierunkach, co nadaje dodatkowego dynamizmu. Ponadto fajne jest to, że te linie prowadzą do głowy. Włosy, które swoją linią prowadzą prosto do twarzy dziewczyny oraz skrzydła i pióra, które wskazują tą twarz. Dodatkowo jest linia utworzona przez skrzydła, która prowadzi bezpośrednio do głowy papugi. Wszystko jednak skupia się na modelce, ponieważ całość dąży do twarzy. Dąży do tego ruch papugi, dążą do tego linie diagonalne, dążą do tego pióra i dąży do tego ogon czy łapki papugi. Zapytacie, dlaczego dynamizm w pracach jest taki ważny, a jest szalenie ważny, szczególnie w pracach komiksowych. Jest ważny dlatego, że prace statyczne wyglądają po prostu nudno. Jeżeli mamy dynamizm, od razu praca wygląda ciekawiej, od razu chce się na nią patrzeć i od razu zmusza nas do tego, żeby ją bardziej przeanalizować, ponieważ mamy świadomość,
świadomość, że coś się na niej dzieje. Może chcemy dopisać do niej jakąś historię, może chcemy popatrzeć na nią i zastanowić się, co się właściwie wydarzyło, że doprowadziło do tej akurat sytuacji. Nie ukrywajmy, będąc artystą komiksowym, ukazywanie ruchu, ukazywanie dynamiki jest szalenie ważne, ponieważ umiejąc rysować tylko pozy statyczne, nie da się w ten sposób pracować. Nawet uchwycenie najzwyklejszej rozmowy pomiędzy dwiema postaciami wymaga tego, aby ukazać się jakiś dynamizm, jakieś odwrócenie się, jakiś gwałtowny gest, albo po prostu jakieś dynamiczne ujęcie, które sprawia, że od razu grafika staje się bardziej ciekawa. Nie da się po prostu co chwilę rysować twarz i myśleć, że to będzie ciekawe, bo tak się nie da. Komiks nie bazuje tylko na chmurkach, które tak naprawdę są tylko częścią tego, co tworzy historię w komiksie. Przechodząc już nawet do samych ilustracji, nawet nie tylko w stylu komiksowym, ale i zwykłych, dynamika jest niezwykle ważna, tak jak już wcześniej o tym mówiłam. Przejdźmy teraz do ukazywania emocji, które są szalenie trudną rzeczą. Są nawet trudniejsze niż dynamika, ponieważ w dynamice możemy się zawzorować na jakichś pozach, możemy się zawzorować na wyobraźni, na manekinie, natomiast ukazywanie ekspresji na twarzy jest trudne, ponieważ w pozach możemy oddać coś 1 do 1, tak tutaj musimy uważać na to, gdzie stawiamy linię, ponieważ może wyjść to po prostu kiepsko. Chodzi mi o to, że chcąc pokazać emocje, czy chcąc pokazać ekspresję na twarzy, trzeba bardzo przemyśleć to, gdzie stawia się kreskę. Kiedy chcemy zachować wyraźny line art, tak jak u mnie w pracy, trzeba uważać, żeby nie pociągać tej kreski do końca. Chodzi mi na przykład o zmarszczki mimiczne. Kiedy się uśmiechamy, tworzy się tutaj zmarszczka, która jest taka bardzo wyraźna. Niestety, jeżeli pokażemy ją bardzo dosłownie, pociągając linię od kącika nosa do samej brody, po prostu postać będzie wyglądała na starą, pomarszczoną. Tak samo, jeżeli pokażemy zbyt dużo w kącikach oczu, zbyt dużo pokażemy przy nosie, wszystko będzie to wyglądało tak, jakby postać po prostu miała zmarszczki. Lub można po prostu przesadzić. Można pokazać tą emocję, jednak praca nie będzie wyglądała dobrze, bo te zmarszczki będą przesadzone. Dlatego warto w tej sytuacji używać linii bardzo delikatnych. Nie można rysować bardzo dosłownie, ale trzeba sygnalizować, gdzie znajduje się jakaś zmarszczka. To znaczy pociągnąć grubszą kreskę w miejscu, gdzie ona się zaczyna lub gdzie jest bardziej wyraźna, ale nie ciągnąć jej od początku do końca, bo będzie to po prostu wyglądało źle. Później można po prostu wykorzystać światłocień już przy nakładaniu koloru, a jeżeli mamy tutaj cyfrowe techniki, to można delikatnie rozjaśnić też ten line art, dzięki czemu będzie on wyglądał lepiej. Jeżeli uznamy, że gdzieś jest zbyt ciemne miejsce, można go delikatnie skorygować. Nie tylko mina w pracy jest ważna, ponieważ ważne też są gesty. Ekspresja to nie tylko twarz, ekspresja to również mowa ciała. Tak jak tutaj mamy kobietę, która się cieszy, która jest wyjątkowo zadowolona. Tutaj ona jest tak jakby zaskoczona przez tą papugę, ale miło zaskoczona przez tą papugę. Dlatego wykonuje ona ruch ramionami, tak jakby się chciała delikatnie osłonić od tego wiatru, dzięki temu, że uchwyciłam troszeczkę wygięte ramiona, podniesione ramiona razem z obojczykami. Praca tworzy się bardziej dynamiczna, ale też trudno byłoby pokazać tą emocję, gdybym pokazała tylko i wyłącznie twarz. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy jest tylko pokazany ten uśmiech, ta właśnie twarz i jest ona pokazana na głowie, która jest osadzona na prostych ramionach, które w ogóle nie są skręcone. Właśnie tutaj bardzo dużo daje skręt. Tak jak już mówiłam, to też nadaje dynamiki pracy. Tutaj mamy uśmiech, tutaj mamy bardzo szeroki, wyraźny uśmiech. I niestety właśnie trzeba bardzo uważać na te zmarszczki mimiczne, ponieważ jeżeli przesadzimy, będzie to wyglądało źle. Ale również trzeba uważać przy światłocieniu, ponieważ możemy popełnić te same błędy, co przy line arcie. Jeżeli cień będzie zbyt kontrastowy, zbyt wyraźny, to niestety może się powtórzyć sytuacja, że zmarszczki będą przesadzone. Dlatego bardzo trzeba uważać w tej sytuacji. Jeżeli rysujemy jakąś pracę, warto przesadzać. To jest taka zasada, która właśnie daje bardzo dużo waloru pracy. Na przykład, kiedy mamy światłocień, warto nadać większy kontrast, warto coś wyolbrzymić, warto pokazać coś w większej dynamice, ale z emocjami jest nieco odwrotnie. Trzeba bardzo uważać, żeby najzwyczajniej w świecie nie wyszło to źle. Oczywiście po stworzeniu całego line artu w tuszu przechodzę do kolorowania cyfrowego. I etap jest bardzo prosty. Kiedyś zrobię ogólnie filmik na temat, jak przełożyć ręczny line art na komputerową grafikę,
ale na razie skupmy się na tym, że jest to praca skanowana, włożona do Photoshopa, a kolor jest powoli nakładany. Na początek bardzo ważne jest uporządkowanie warstw w Photoshopie, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to później będzie nam bardzo ciężko, pogubimy się, nie będziemy w stanie się odnaleźć, a praca po prostu zostanie spowolniona. Wydzielam sobie kolejne warstwy po to, żeby ułatwić sobie w późniejszym etapie kolorowanie. To też kiedyś dokładnie objaśnię, jak nakładać kolor w Photoshopie, albo przynajmniej jak ja to robię. Oczywiście po wydzieleniu warstw nadaję im odpowiednią kolorystykę, taką jak wcześniej sobie zaplanowałam. Potem oczywiście przechodzę do cieniowania. Ja uwielbiam takie kanciaste cieniowanie, wszystko dlatego, że ja lubię bardzo stylizowane prace, no i ja już po prostu wyćwiczyłam sobie taką technikę. Wykorzystuję po prostu lasso, zaznaczenie lassem, tylko takie kanciaste, nie to obłe, gdzie mogę sobie poprowadzić linię, oraz wykorzystuję pędzel rozproszony o zmniejszonym kryciu i w ten sposób tworzę ostre cienie, ale z delikatnym gradientem. No i tutaj znowu przechodzimy do podkreślenia emocji za pomocą światłocienia. Tutaj oczywiście posiłkując się zdjęciem referencyjnym nadaję światło i cień, dzięki czemu wiem dokładnie, gdzie jaka zmarszczka powinna się znaleźć, ale tak jak już mówiłam, kontrasty nie powinny być zbyt duże, ponieważ będzie to wtedy zbyt wyraziste. Można czasem nawet po prostu zasygnalizować, że jakaś zmarszczka gdzieś się pojawia, ale nie ciągnąć jej do końca, tak samo jak w przypadku line artu. Do tej pracy wybrałam kolorystykę szaro-zieloną, ponieważ ogólnie w całej serii zamysł był taki, żeby wykorzystać jeden kolor, w tym przypadku szary, który jest kolorem podstawowym, oraz jakieś światło kolorowe. W tym przypadku wybrałam zielony, gdzie papuga jest zielona oraz światło jest zielone. Dlaczego zielony? Ponieważ papuga kojarzy mi się z lasami deszczowymi, a lasy deszczowe, jak wiadomo, są po prostu zielone. Dzięki temu mamy zachowaną w pracy też jakąś symbolikę, nie tylko w geście, ale również w kolorystyce. Mamy tutaj zielony, który jest bardzo kojący, który jest bardzo uspokajający, a mimo wszystko praca jest bardzo dynamiczna. Stosowanie takiego zabiegu, że mamy ciemność i wyłaniamy postać za pomocą światła, co uwielbiam robić i co uwielbiam ogólnie w obrazach, nadaje bardzo fajnego klimatu całej pracy. Muszę przyznać, że jestem z niej bardzo zadowolona, a już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła Wam pokazać całą serię w całości, ponieważ ona ma zamysł bardzo taki całościowy i kompozycyjnie, i kolorystycznie, i tematycznie. Pracę już w części publikowałam na swoim Instagramie, ale tylko w ołówku oraz w tuszu. Teraz będę powoli publikowała razem z filmikami wersje kolorowe i mam nadzieję, że się Wam one spodobają. Można również znaleźć moje oryginalne prace, te wykonane w tuszu, do kupienia w moim sklepie, do którego serdecznie zapraszam. Link do sklepu znajduje się w opisie. A na dzisiaj to już wszystko. Niedługo pojawi się kolejny filmik z kolejną pracą z tej serii i mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie!